donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy 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 donde donde sea papi. Voy donde donde sea papi. Donde donde sea papi. Voy donde donde sea papi. Donde sea papi, 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 con cual papi, 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 con cual papi, 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 con cual papi, 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 donde voy, papi, voy, papá, voy, papi, voy, Serwus moi drodzy! Cudownie jest znów się do Was odezwać z takiej typowo luźnej, spokojnej jazdy. Bo dawno tego nie było w moim wykonaniu, już ponad miesiąc bez roweru. Ale jak wracać, to oczywiście z przytupem. No i tak jest tym razem. No bo jesteśmy na tygodniowym zgrupowaniu Bike Brothers oraz Tomka Marczyńskiego. Wylądowaliśmy na Majorce. Pogoda nas przywitała naprawdę konkretnie. No bo na pierwszej trasie, jak dobrze widzicie, no wiało niemiłosiernie. Ale to nic nie zmienia, bo ciepło i klimat panujący tutaj na miejscu, na Majorce, jest za każdym razem bardzo mocno budujący do jazdy. To już jest drugi wyjazd na kamp przygotowany przez chłopaków. No i nie można było nie przyjechać tutaj, no i właśnie pobyć przez tydzień, pogadać, pojeździć, powygłupiać się i po prostu odpocząć po tym jakże intensywnym roku. Więc dzisiejszy odcinek to jest takie trochę podsumowanie całego wyjazdu i całej zabawy na Majorce z całą ekipą. Chcę, żebyście poznali zdanie innych uczestników i zobaczyli, jakie są plusy wyjazdu na zgrupowanie właśnie w tej ekipie. Więc pozostańcie i zaraz gadamy dalej.
Na pewno był to wyjazd bardziej taki relaksacyjny na sam koniec sezonu, więc nie wymagaliśmy tutaj od zawodników jakiegoś rygoru typu pobudka o tej godzinie, śniadanie o tej. Dawaliśmy jakby troszeczkę im wolnej ręki, tylko wyjazdy były planowane. W porównaniu z Almuñécar, no, końcówka sezonu jest totalnie innym zgrupowaniem niż przygotowanie do sezonu, więc na pewno było bardziej wakacyjnie, bardziej luźno, ale mieliśmy szczęście, pogoda nam świetnie dopisało, udało się zrobić naprawdę spektakularne trasy. Poziom jak zawsze zróżnicowany. Mieliśmy zawodników troszeczkę mniej zaawansowanych, grupę zawodników troszeczkę bardziej zaawansowanych, którzy chcieli pojeździć dłuższe trasy, bardziej wymagające. Więc staraliśmy się dopasować do każdego, również tempo na każdym treningu jest takie, że jeżeli są podjazdy, kto chce mocniej popracować, może wjechać je troszeczkę szybciej na szczytach podjazdów czy na końcu zjazdu. Zawsze czekamy na tych troszeczkę słabszych zawodników, którzy odstają poziomem, no i staramy się jechać tak, żeby jakby każdy mógł w tej grupie i dobrze potrenować i przejechać cały dystans. No to jest jeszcze kwestia dyskusyjna, zadałem właśnie to pytanie też uczestnikom, mamy kilka opcji, możemy powtórzyć te dwa miejsca, w których już byliśmy, czyli Almuñécar i Palma de Mallorca i jeszcze dwie dodatkowe opcje nowe, czyli Girona, niedaleko Barcelony lub Benidorm, czyli okolice Calpe Alicante. Pewnie to zgrupowanie lutowe będziemy się kierować bardziej w stronę południa, czyli albo Calpe, albo Almuñécar, ale decyzja pewnie zapadnie w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni. Bike Brothers, czyli organizator tego wyjazdu, ja pomocniczo tylko tutaj troszeczkę pomagam z logistyką, z trasą i tak dalej, więc pewnie coś pojawi się u mnie na socialach, pewnie coś na socialach Bike Brothers, no i pewnie na socialach Velo Creation. No zupełnie było inaczej, bo pierwsza była mocno treningowa, wszyscy byli tacy spięci, zwarci, żeby tych kilometrów natłuc, tego przewyższenia, a teraz było relaksacyjnie, wakacyjnie, widoki obłędne, no jakby zupełnie coś innego i takie wisienka na torcie, jeżeli chodzi o zakończenie sezonu. Tak sobie w sumie to z Majkiem planowaliśmy i wyszło, myślę, że albo tak dobrze, jak planowaliśmy, albo nawet ciutkę lepiej. Dość równy, bo zawsze przy takich wyjazdach jest problem, ja jestem za słaby, ja jestem za mocny, będę się denerwował. Było naprawdę równo. I nie było sytuacji takiej, że ktoś się bardzo wkurzał, albo w ogóle się wkurzał na to, że odstawał. Nie było czegoś takiego. Jakby od początku do końca była taka atmosfera luźna, że jeżeli nawet nie wiem, trzeba było chwilę poczekać na kogoś, no to było trochę śmiania, poczekanie na górce i jechaliśmy dalej. No Sacalobre. Te 150, no to bajka. To jest tak jak, nie wiem, pojechać do Włoch i nie zrobić Stelvio, to tak samo chyba przylecieć na Majorkę i nie zrobić Sacalobre. Po prostu ja trochę żałuję, że spędziłem ten dzień w busie, ale widoki z perspektywy kierownicy też były fajne. Znaczy ja chciałem sobie w sumie zrobić teraz takie statystyki, bo mamy tak, 1, 2, 3, 4 dętki, nie, 5, bo rąka była 5. Jedno złamane koło i coś jeszcze? Nie, no chyba tyle. Znaczy, no, jeżeli chodzi o jakieś tam aspekty, komuś piszczały hamulce,
czy nawet ktoś nie wziął pedałów, no to nie było sytuacji takiej, że gdzieś tam zawiedliśmy. To tutaj jakby zadbaliśmy o każdy aspekt. No dokładnie. Czy wracamy do korzeni, czyli nasze ulubione Almunekar, czy próbujemy takiego sławetnego Kalpe, czyli Hotel Helios w Benidormie. Myślę, że teraz zrobimy to głośniej i intensywniej niż teraz za drugim razem, czyli pewnie nasze social media, Instagram, Facebook, no to te tematy bardziej ogarną, a jeżeli ktoś już jakby o nas wie, no to można bezpośrednio czy do mnie na telefon, czy przez właśnie Instagrama pisać i pytać o jakieś tam szczegóły. Bardzo pozytywne. Jest to taki wyjazd, który na pewno zapamiętam ze względu na to, że nie jeździłem jeszcze na wyjazdach sportowych w takiej dużej grupie. Jeździmy z chłopakami w niewielkich, małych grupkach, z małej miejscowości jesteśmy. No i dzięki temu tutaj mogłem zobaczyć, jak się pracuje w drużynie, czyli te kilkanaście osób na rowerze robi wrażenie dla kogoś takiego jak ja, który zawsze gdzieś tam oglądam. Starając się, oglądając telewizję, no chciałby przynajmniej troszkę się poczuć w takim dobrym klimacie drużynowym. Tak, oczywiście, no przede wszystkim jazda w grupie. No, to jest sygnalizowanie, omijanie dziur, praca jakby na kole. No, zdecydowanie tutaj mogłem korzystać z mocy osób, które są szybsze, jadąc na kole po prostu i docenić to, jak może być przyjemnie. Nie? I nawet też bezpieczeństwo takie, że jeżeli wyjeżdżamy na taką wycieczkę, a nie czujemy się na siłach, no to wchodząc w taką grupę gdzieś tam z tyłu, zawsze na powrocie można sobie spokojnie gdzieś tam, nawet jeżeli się traci te siły, jak bardzo, bardzo lekko sobie wrócić po prostu, pomimo tego, że gdzieś tam już ktoś na przykład może łapać jakąś małą bombę. Bardzo, no ja troszkę wcześniej czytałem, patrzyłem na obrazki, bo to pierwsza rzecz jaka się rzuca, to właśnie ta Sakolobra, no, parę takich jest miejsc, które faktycznie wpisując od razu widzimy. Natomiast no, to jest też, że się nie rozczarowałem, tylko dodatkowo jakby tutaj mogłem, że tak powiem, celebrować te miejsca, bo były piękne. No. Pogoda wiadomo, że tutaj jest praktycznie zawsze udana, może wiać, ale to i tak nikomu nie przeszkadza, jeżeli jest się w grupie. Nie? No na pewno myślę, że będę miał ochotę, może uda mi się jeszcze kogoś zabrać, namówić, bo to tak, no to się, że tak powiem, uwalnia się ta energia i powoduje, że no, chciałbym też, żeby jak najwięcej ludzi mogło to przeżywać. Tak, to zdecydowanie. Dużo dobrych rad. Co robić, szczególnie w grupie. No, jednak ta jazda, jeżeli jeździsz sam cały czas, no to nie masz w ogóle obycia z jazdą przy kimś, za kimś, przed kimś. No i popełniasz dużo błędów, które są po prostu niebezpieczne, a tutaj fajnie się udało to jakoś dograć. Przede wszystkim, no, żeby dobrze się bawić, a nie stresować całą jazdą. No to jest najważniejsze, żeby móc jechać z kimś i nie musieć tak bardzo trzymać nerwów w napięciu. Tak, ale się boję, bo już wiem, że chłopaki będą wygłodniali na jakieś, no nie powiem, że ściganie, ale już będą chcieli mocno pociągnąć, dotrenować przed sezonem. Bardzo podobne wyjazdy.
ale niewiele się różniły. Nie mogę powiedzieć, że były gorsze lub złe strony. Całkowicie inna. Mi się bardziej Majorka podobała. Piękne trasy, ta ostatnia, przedostatnia wyjątkowa. Almunikar było może inny czas, inne przygotowania, więc nie pokuszę się powiedzieć, który jest lepszy. Oba były świetne. Chłopaki robią świetną robotę, bardzo mi się podoba. Jestem dopieszczony. Filip jeździ za nami, zmienia, pomaga. Tomek pokazuje nam trasy. Coś wspaniałego. Planuję wybrać się na taki wyjazd. Jeszcze nie wiemy gdzie chyba, tak? Czy Almunikar, czy Kalpę. Kalpę nie byłem. Trochę słyszałem wiele opinii, że jest przereklamowane, ale chętnie zobaczę. Almunikar jest świetna. Naprawdę jest świetna. Więc jakbym miał wybierać, ciężko mi się pokusić o jakiś taki... pojadę tam, gdzie chłopaki wymyślą, także jestem. Tym bardziej, że to jest okres przygotowawczy. Te dwa obozy były w różnym okresie. W lutym przygotowywaliśmy się. Był większy taki rygor, spotykania, a tu wakacje, tu odpoczynek. Wyjeżdżony jestem w tym roku, więc naprawdę to było przyjemnością.